W dniu, kiedy stan wojenny wybuchł, to była taka sytuacja, że myśmy sobie już zdawali sprawę, że to są nieprzelewki, że to nie może tak być, żeby tutaj można było się bronić, bo nie mieliśmy czym. No by nie były butle z acetylenem, butle z tlenem, jakieś tam pręty, jakieś coś tam. No ale to byłoby wielkim narażeniem ludzi. No i było tak, już to było 14, że zaraz całą hutę otoczyło wojsko, milicja i mieliśmy autentycznie łzy w oczach, że 80% załogi, czyli to było jakieś tam przypuszczalnie 7 000 chłopaków, wszystkich z zadziorów, że tak, że strajkujemy, a później to została nas grupka, tylko mała. Staliśmy takie w kręgu ludzi i był jakiś tam wojskowy i był właśnie ten porucznik i mówi: pan Karol, proszę, Jacek, pan Andrzej, i wywołał nas. I do kantorku takiego mistrzów, no i tam powiedział ten wojskowy pułkownik, że zostaliśmy aresztowani. Mój proces trwał 8 dni. 8 dni procesowych. Nie ciurkiem, tylko były tam różne takie odstępy. Cała sala i miejsca po środku i z tyłu była wypełniona do ostatniego miejsca. A na przodzie siedzieli no, prawie wszyscy aktorzy. Nie mówię prawie wszyscy, ale bardzo dużo. I przez całe 8 dni procesowych, które ja miałem, przychodził też ksiądz Jerzy. Jak przychodziłem, miałem taką zieloną kurtkę z kapturem i jak wszedłem do tego na salę, to musiałem iść korytarzem. Zawsze mnie 4 milicjantów prowadziło i pamiętam, że ksiądz Jerzy wrzucił mi do kaptura chyba 4 paczki papierosów. To były takie orki, pamiętam, chyba, nie wiem, to były austriackie, ktoś tam poprzywoził. Jeszcze później też pamiętam, że ksiądz Jerzy też mi wrzucił jakieś kanapki. Pamiętam, że to były kanapki z taką wędliną z dzika. Bo nie wiem, później mi chyba po tego powiedział, że to były wędliny z dzika. Pytał się mnie, czy jadłeś ty kiedyś dzika? Ja mówię, nie jadłem, no ale to były tak w ten sposób. A że przeszedłem to jakoś tak łagodniej, to zawdzięczam właśnie też między innymi księdzu Jerzemu, który też zawsze siedział na pierwszym miejscu, w pierwszej ławce, siadał zawsze obok mojej żony i widziałem, że tam z nią rozmawia, że ją też podtrzymuje na duchu. Postawa księdza Jerzego była taka dla mnie uspokajająca i wiedziałem, że to było tak w podświadomości, że pilnuje mnie, żeby mi się nic tego nie stało. Prokurator zażądał dla mnie chyba 4 lat pozbawienia wolności, 3 lat pozbawienia praw publicznych. 2 sędziów, tych bocznych, chciało mnie uniewinnić. No i wyrokiem Salomonowym, po napisaniu zdania odrębnego, przywalili mi 1,5 roku. I to jest ogłoszone, że w związku z tym zajściem stanu wojennego skazujemy Andrzeja Windugę na 1,5 roku więzienia. Wielki tumult się zrobił, sędzina zaraz motem wali: proszę wyjść, wygoniła wszystkich ludzi. No i później mówi, że ze względu na małą szkodliwość czynu puszczam je do domu. I przyjechaliśmy tutaj do Jerzego. I tutaj żeśmy chyba jakoś świętowali, żeśmy wyszli obronną ręką z tego wszystkiego. I tutaj wtedy ksiądz Jerzy podarował mi Biblię.